Dzień dobry Państwu, witam Was w SnowRunnerze. Dzisiaj zajmiemy się odbudową wieży ciśnień. W zasadzie mamy do odbudowy dwie wieże. Wieża numer 1 i wieża numer 2. Będzie to około 2 do 3 kursów. O, widzę, że tutaj mam rury nawet. Jeden raz, dobrze wiedzieć. Także mamy do odbudowy dwie wieże ciśnień. I do tego celu, zaakceptuję tą pierwszą misję, do tego celu wybrałem sobie naszą dzisiejszą ciężarówkę. Jest to ciężarówka, którą narobiłem najwięcej kilometrów w tej grze. Jest to Western Star 49X. Także jedna z najfajniejszych ciężarówek, ciężarówka, która ma własne DLC, ciężarówka, która praktycznie jest najbardziej praktyczna, jeżeli chodzi o całą grę. I właśnie nią sobie dzisiaj pojeździmy. To jest naprawdę ciężarówka, którą natrzaskałem najwięcej kilometrów. Pojazd, który praktycznie nigdy mnie nie zawiódł. I pojazd, który praktycznie jest w stanie pokonać każde nierówności, każde błoto, mimo to, że ta ciężarówka nie jest jakąś błotną ciężarówką. Ona ma tylko i wyłącznie opony terenowe, ale te opony naprawdę bardzo dobrze sobie dają radę naprawdę w każdym terenie. Dobra, tą drogę już znamy. Gdy odbudowywaliśmy nasz garaż, no to tędy musieliśmy tutaj pokonać cały ten odcinek kilkukrotnie. W tym magazynie mamy do odbioru chatkę i dwie metalowe rolki. Metalowe rolki raczej nie będą problemem, jeżeli chodzi o transport. Chatka może być już troszeczkę bardziej problematyczna ze względu na to, że przestawia środek ciężkości ciężarówki na bardzo wysoki, co za tym idzie, jest większe prawdopodobieństwo, że możemy się gdzieś przewrócić. Dlatego chatkę wezmę jako pierwszą i po prostu przetransportuję ją, zanim jeszcze całe błoto będzie tutaj naprawdę rozjeżdżone. No jak wiemy, im częściej jeździmy po błocie w SnowRunnerze, tym bardziej jest ono rozjeżdżone i tym ciężej jest przejechać na drugą stronę. Ta ciężarówka, wiem, że sobie da radę z tą misją. Jest naprawdę bardzo silna i niezawodna. Ale mimo to chciałbym właśnie od chatki zacząć. Muszę zobaczyć na mapie, gdzie trzeba dojechać. W zasadzie mniej więcej pamiętam drogę. Kojarzę, że za remizą było w lewo, tutaj, i tutaj było do góry. Do tego miejsca. Ta wieża ciśnień jest tutaj praktycznie zaraz niedaleko naszej remizy strażackiej. No i niestety ją należy odbudować. Troszeczkę jej się oberwało podczas ostatniego kataklizmu tutaj. Pożary lasu nie oszczędziły również wieży ciśnień, stąd obie wieże należy odbudować. Bardzo fajnie to wygląda. Ciężarówka jest naprawdę fajna. I uwierzcie mi, ja tą ciężarówką przeszedłem prawie że całą Alaskę jednym sprzętem. Jako że ta ciężarówka ma własne DLC, można ją dokupić w jednym pakiecie. Jest naprawdę bardzo dobrze zrobiona, bardzo detalicznie. Można w niej tą trzecią oś, która się tutaj w tym momencie obraca, ona jest podniesiona, tą trzecią oś można sobie obniżyć, w razie czego jakby teren był naprawdę mało przejezdny. Jak wiemy, im więcej osi, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że się gdzieś zapadniemy.
tym, że ja już się nauczyłem tą ciężarówką tak jeździć, żeby tej osi po prostu nie opuszczać. O, muzyczka. Lubię ten soundtrack ze SnowRunnera. Jest naprawdę bardzo przyjazny. Przyjazny też, przyjemny. Już jesteśmy tutaj niedaleko. Te pierwsze misje na Ontario są naprawdę łatwe i bardzo przyjemne do zrobienia. Już te dalsze... O! Chwiejemy się trochę. Już te dalsze misje nie będą takie super ze względu na to, że odległość, jaką musimy pokonać, jest naprawdę bardzo duża. Wybaczcie tą minimalną przerwę. Akurat telefon mi zadzwonił, musiałem odebrać. Ja już to nieraz opowiadałem. Ludzie po prostu wiedzą, kiedy ja jestem w trakcie nagrywania. Nie dość, że mój czas na nagrywanie i tak jest bardzo ograniczony i nie mam zbyt dużo czasu na nagrywanie, to jeszcze za każdym razem, kiedy nagrywam, najczęściej jakiś telefon do mnie dzwoni. Ludzie po prostu wiedzą, że wiecie, no Rio na pewno w tym momencie nagrywa, wiecie co, zadzwonimy do niego. Nie, musiałem odebrać, także zdarza się. Okej, już jesteśmy prawie przy punkcie. Także te pierwsze misje na Ontario nie są takie zbyt skomplikowane, nie są jakieś nie wiadomo trudne. Odcinki są dość krótkie do pokonania, także te pierwsze misje można naprawdę bardzo szybko wykonać. Mamy chatkę, którą tutaj dostarczamy. Wieży ciśnienia nie widać. Chciałem podnieść kamerę do góry, ale nie ma szans. O, to se teraz tu wykręciłem. Dobra, pojedziemy. Pojedziemy naokoło. Teraz musimy zabrać 2 metalowe rolki. Muszę tylko zobaczyć, czy w tym pierwszym magazynie wystarczająco metalowych rolek mamy. Bo metalowe rolki już braliśmy. Metalowe belki, metalowe rury, cegły i więcej. Nie piszę. Tu jest metalowe rolki, mam tylko jedną. A w drugim magazynie ile mam? 4. Nie, to są metalowe belki. Metalowe rolki mam 3. Czyli muszę aż tutaj jechać po odbiór rolek. No dobra, nie jest mi to zbytnio na rękę, ale jak mus to mus, no nie idzie inaczej. Ontario ma właśnie to do siebie, że zapasy w magazynie nie są tak jak w Michigan. W Michigan mieliśmy zapasy w magazynie nieskończoną ilość. Nawet jeżeli byśmy się 10 razy gdzieś przewrócili, to i tak by nam to nie zrobiło różnicy, jakbyśmy coś gdzieś po drodze zgubili. Na Ontario cała sytuacja wygląda już troszeczkę inaczej właśnie ze względu na to, że zasoby w magazynach są ograniczone. Na magazyn przypada jakaś tam ilość pewnego materiału i musimy sobie tak pojeździć, żeby po prostu dać sobie radę, nawet jeżeli mamy tak ograniczone zapasy. Z tego co pamiętam, chatkę można było jeszcze zbudować. Tutaj jest jeszcze coś do zrobienia, ale już nie pamiętam. Już nie pamiętam co. Bo tu jest zakład produkcyjny, gdzie należy kilka rzeczy wykonać. Ale to było chyba bardziej już pod koniec misji. Pod koniec kariery tutaj na Ontario. A dobra, nie będziemy sobie tym teraz głowy zaprzątać. Najprawdopodobniej będziemy wiedzieć, co nas jeszcze tutaj czeka. Opsa! Zahaczyłem o jakiś wystający kamień.
No dobra, jesteśmy już na drodze. Teraz się musimy, no nie tyle co pospieszyć, co musimy naprawdę dojechać aż do drugiego magazynu. Po metalowe rolki. Podriftujemy trochę, uda się? Nie, jestem trochę za wolno jadę. Musiałbym się trochę bardziej rozpędzić. O, i w drugą stronę. A te dwa zakręty tutaj są naprawdę takie bardzo charakterystyczne. Jeżeli mamy opony terenowe albo opony błotne, to ciężarówki na tych dwóch zakrętach tutaj najczęściej w którą stronę uciekają, chociaż jak widać nawet na prostej drodze mi ciężarówka tutaj zwiewa i w prawo i w lewo. A dobrze, że tu jesteśmy, to weźmiemy jeszcze zatankujemy po drodze. Skorzystamy z okazji, że mamy dostęp do stacji paliw. Nie tak? O tak, chciałem tutaj zatankować, a nie chciałem podejmować paliwa. Tu mamy misję na czas. Też się zastanawiałem, czy zrobić ją, czy ją wykonać. W zasadzie ja nie jestem fanem misji na czas w tej grze, ponieważ to zazwyczaj nie idzie tak, jak powinno. Stąd też nawet na moim prywatnym zapisie mam wykonaną może ze 2, ze 3 misje na czas. Nigdy nie byłem fanem tego. Ale czego to się nie robi dla filmików? Może byłoby warto pokazać, jak się wykonuje takie misje. Albo jak się ich nie powinno wykonywać. To zależy od przejazdu, nie? No dobra, jesteśmy już prawie przy magazynie. Musimy tutaj Lino przejechać przez most i w lewo. A, trochę ucieka ta ciężarówka, zapomniałem już o tym, że na asfalcie nie jest zbyt stabilna. Ale jest to spowodowane oponami i jest spowodowane, takie driftowanie ciężarówek też może być spowodowane tym, że jest napęd na wszystkie koła włączony. Jakbym AWD wyłączył, to może byłaby bardziej stabilna. Ale patrzcie, tu jeszcze są ślady po naszym holowaniu ciężarówek ostatnio. Jak to holowaliśmy tutaj utopionego potwora. Jeszcze zostały ślady po całej akcji. No dobra, jesteśmy tu przy magazynie, musimy stąd zabrać 2 razy metalowe nie belki, tylko rolki. A w zasadzie mogłem zabrać jedną i jedną z drugiego magazynu, żeby to było bardziej tak równomiernie porozkładane, bo przy następnej misji, jak będę miał do odbioru 2 metalowe belki, to będę musiał jechać do jednego magazynu, potem do drugiego. Western Star, uwielbiam te ciężarówki. Normalnie jestem fanem tych właśnie ciężarówek. Ale oczywiście tych terenowych, bo tych na autostradę, no to jak wiadomo mało nas interesują w SnowRunnerze. W American Truck Simulator już prędzej, tam też się pojawiły właśnie ciężarówki Western Stara. Ale mimo to SnowRunner i te ciężarówki tutaj w tej grze są naprawdę niesamowicie dobrze zrobione. Bardzo lubię je prowadzić, lubię wszystkie ciężarówki Western Stara z tej gry. Jeszcze się nie zdarzyło, żebym marudził na jakąś. Jeszcze mnie nigdy nie zawiodły te ciężarówki.
Co do tej ciężarówki bym sobie jeszcze życzył jakieś fajne takie malowanie kolorowe z jakimś obrazkiem, jak na przykład to charakterystyczne malowanie z wilkiem przy tej mniejszej ciężarówce. Jakby nie patrzeć, ciężarówka wprawdzie ma zdawać swoje zadanie, ma się sprawdzać w terenie, ale ładnie wyglądać też powinna, moim zdaniem, jakby nie patrzeć. Cały czas obserwujemy, jak ona wygląda, cały czas spoglądamy na jej wygląd. O. Troszeczkę odpływa ta ciężarówka. No, zapomniałem o tym, faktycznie. No, ale nic nie szkodzi. Musimy tylko dojechać do remizy, za remizą w lewo i do góry i już będziemy mieli jedną misję zrobioną. Pierwsza odbudowa wieży ciśnień. Tych wież ciśnień tutaj jest więcej. Ale my dzisiaj tylko odbudujemy te dwie. Chociaż zasadniczo już zastanawiałem się nad odbudową tylko jednej. Ale jako, że te misje są tutaj dość podobne do siebie, ogarniemy dwie za jednym zamachem, za jednym odcinkiem. Tutaj w lewo do góry. Bardzo mi się podoba dźwięk silnika w tej ciężarówce. Chociaż w tym momencie to jest słychać bardziej tutaj strzelanie ładunku. Metalowe belki właśnie mają taki charakterystyczny dźwięk. To też jest w SnowRunnerze bardzo fajnie zrobione, że praktycznie każdy ładunek ma swój dźwięk. Każdy ładunek inaczej brzmi i każdy ładunek po prostu wydobywa z siebie inne dźwięki. To jest naprawdę bardzo pomysłowo zrobione i naprawdę bardzo detalicznie. Uwielbiam w grach komputerowych właśnie takie szczegóły, gdzie takie drobiazgi są po prostu wbudowane. Ktoś jednak o nich pamiętał i ktoś je zrobił. Muszę uważać, bo to są kamienie. Żebym zaraz tutaj opony nie rozwalił albo zawieszenia, bo to tak szybko może tutaj się stać. Odbudowa wieży ciśnień. No, dzisiaj będziemy odbudowywać wieżę ciśnień. A już chyba od następnego odcinka zajmiemy się gaszeniem pożarów. Będziemy wodę naszym wozem strażackim wozić. Właśnie te wieże ciśnień potrzebuję do tego, żeby podjąć wodę z nich. O, kurczę! Już widziałem, jak lecę w stronę tego kamienia. Ale przygwoździł, ajajajajaj. Ale dobra, strat nie ma aż takich dużych, tylko 9 punktów na silnik. Dobra, metalowa belka raz i dwa. Cak, bum, i od razu stoi nowiutka wieża ciśnień. Stacja wodna, teraz mogę tu w tym miejscu podejmować wodę do transportowania ją dalej, do misji gaszenia pożarów. Dobra! Tą wieżę ciśnień mamy zrobioną, teraz weźmiemy i zrobimy od razu drugą. Gdzie tu jest już misja gaszenie pożaru? Gaszenie pożaru magazynu. A, jeszcze jest 3 i 4. Wieża ciśnień 3 i wieża ciśnień 4. Materiały eksploatacyjne i małe rury, ale to jest wieża ciśnień chyba już na drugiej mapie. No dobra. 3 i 4 też jest na drugiej mapie. My się zajmiemy jeszcze wieżą ciśnień 2. Tutaj.
Ponieważ stąd będę musiał podejmować wodę i będę ją musiał tędy transportować. Muszę jeszcze koniecznie odblokować tutaj wjazd do tunelu, co też będzie nie lada zadaniem, bo muszę dostarczyć kilka przedmiotów z drugiej strony na drugiej mapie, a żeby tam znowu dojechać, muszę dojechać najpierw tu i drugą mapą muszę jechać naokoło. Dobra, co my tu mamy do zabrania? Chatka i 2 razy małe rury. No dobra, małe rury mam raz tutaj. Stoi sobie przyczepa, którą mogę zabrać. Są na niej rury. I małe rury powinienem mieć w magazynie. Małe rury 2 sztuki. Dobra. To jedziemy w kierunku drugiej wieży ciśnień. Po drodze zabierzemy rurki. A może małe rury mógłbym stąd zabrać? Ile tu ich jest? Halo, magazyn. Małe rury, tu też są 2 sztuki. Bo mógłbym jedne rury już stąd zabrać. A nie, zabiorę stąd. Tam jest bliżej. No dobra. No to jedziemy do magazynu numer 2. Bierzemy małe rury. I drugie małe rury sobie weźmiemy przyczepą. No i oczywiście, jak to zawsze bywa, przyczepa pójdzie na handel, ponieważ gotóweczka się na samym początku jak najbardziej przydaje na rozbudowę ciężarówek. Szczególnie, że my w tym momencie mamy level za levelem i możemy coraz lepsze rzeczy do ciężarówek wkładać. Ta muzyka w tej grze jest naprawdę bardzo fajna, bardzo taka relaksująca. Nie ma takiego pośpiechu, nie ma takiego... ale przydzwonił w kamienia znowu. Nie ma takiego pośpiechu, nie ma takiego stresu, można naprawdę się odprężyć podczas słuchania tej muzyki. Cały soundtrack jest w sumie bardzo fajny. Gdzieś na YouTubie miałem zapisaną listę z soundtrackiem z tej gry. Chociaż czasami fajnie by było, jakby ta muzyka się nie wyłączała. Z tego co kojarzę, to ta muzyka włącza się tylko jeżeli pora dnia się zmienia, czyli mamy rano, południe, wieczór, noc. I potem ustaje. No, tak bywa. Wolałbym, żeby cały czas grała. Przyjemniej by się jeździło ciężarówką. Dobra, jesteśmy już na drodze. Ale jesteśmy ubłoceni, oj. No ale dziwne, jakbyśmy nie byli ubłoceni w symulatorze off-road. Symulator bezdroży. I bokiem. I znowu bokiem. O, ile razy w ten hydrant tu przydzwoniłem. O, nawet sobie nie zdajecie z tego sprawy. Ja jak jeżdżę prywatnie, to jeżdżę troszeczkę szybciej. Tutaj nie bardzo chcę tak szybko jeździć, żeby potem nie było, że przewracam się. Nie tak. O tak. 290 litrów. Zbiornik paliwa mógłby być ciut większy w tej ciężarówce. Tak ze 320 litrów byłoby naprawdę w sam raz. Zasadniczo 290 też nie jest mało, ale jednak fajniej by było, gdyby było ciut więcej. Delikatnie przez błoto.
Już prawie jesteśmy przy magazynie. Wystarczy, że przyjedziemy tu przez mosty i skręcimy w lewo. Widać, że trochę się najeździłem tutaj na tej mapie. Znam drogę praktycznie do każdego punktu. Wiem, co po drodze nas może oczekiwać. Trochę kilometrów tu natrzaskałem na moim prywatnym zapisie. Ui, jeszcze raz bokiem. Dobra. Zjeżdżamy tutaj. No już jest trochę, to błoto już jest trochę rozjeżdżone tutaj, więc z chatką na 100% będzie tutaj ciekawie. Może chatkę zabiorę najpierw? Póki to błoto jest jeszcze w miarę przejezdne. Mógłbym w zasadzie zrobić. Weźmy chatkę najpierw. Cak. Od razu widać, jak się zaczęła ciężarówka bujać na prawo i lewo. Środek ciężkości się troszeczkę podniósł. Co za tym idzie, cała ciężarówka też się zrobiła troszeczkę bardziej niestabilna. Ale tak jak już wspomniałem, ta ciężarówka jest w stanie wyjechać praktycznie z każdego błota. Mimo to, że DLC jest płatne, mimo to, że tą ciężarówkę należy kupić za pieniądze, to uwierzcie mi, naprawdę jest warta zakupu. Szczególnie, że promocje do SnowRunnera bardzo często się pojawiają i naprawdę można tutaj dokupić dodatki za grosze. Gdzie tu muszę skręcić? Tu w prawo gdzieś. Wieżę ciśnień już widzę, ale... A tu jest wjazd, ok. No to już wjeżdżamy. Dobra, chatkę zostawiamy. Teraz wjedziemy tutaj tą przyczepą z jednymi rurkami. A przyczepka sobie stoi tutaj zaraz nieopodal. Muszę tylko jakoś do niej logicznie podjechać. Dobra, spróbujmy tu. Dobra, mamy przyczepę. Dobrze, że sobie nie wziąłem innej ciężarówki, bo najpierw planowałem tą misję zrobić tym mniejszym Western Starem, ale ten mniejszy Western Star ma to do siebie, że przyczepę do niego jest dość ciężko podpiąć, właśnie przez to, że jest mała ta ciężarówka, jest krótka i burta wystaje bardzo daleko poza ramę ciężarówki. Jest właśnie ciężko tam z przyczepami jeździć. Dobra. Mamy małe rurki. Ja się muszę teraz jakoś tutaj wykręcić, ponieważ zależy mi na tym, żeby... Przejadę tędy? Przejadę. Bardzo mi zależy na tym, żeby zabrać tą przyczepę ze sobą. To znaczy ja ją zaraz tu odepnę i zostawię, ale chcę tą przyczepę tutaj przygotować do odbioru, ponieważ chcę ją sprzedać. Jakby nie patrzeć, 4 albo 6 tysięcy dostaniemy za nią.
A 4 do 6 tysięcy, no to możemy właśnie te pieniądze zainwestować na przykład w lepszą wyciągarkę, co też jest bardzo przydatne. Ja tą przyczepę zostawię tutaj, w tym miejscu. Może będziemy ją potrzebować do kolejnej misji, no zobaczymy, zobaczymy. Teraz tak, musimy odebrać jeszcze jedne rurki z magazynu. Który jest tutaj? Ten opadający popiół, jak po wybuchu wulkanu, albo nie wiem, w Silent Hillu, nie? Jakbyśmy tutaj jeździli. Świetnie zrobione. Też taki niby mały detal, ale dodaje tutaj swojego klimatu. Dobra, teraz potrzebujemy małe rury. Na 2 sloty. Okej. Aha, coraz ciężej się tędy przejeżdża. To jest właśnie to, co ja za każdym razem powtarzam. Im częściej przejeżdżamy przez jakieś błoto, tym bardziej jest ono rozjeżdżone i tym bardziej staje się problematyczna przeprawa na drugą stronę. Ej, ten zachód słońca w tej grze. Coś pięknego. Za każdym razem, ilekroć bym nie jechał tutaj, obojętnie na jakiej mapie, zachód słońca wygląda tutaj naprawdę rewelacyjnie. No dobra. Jesteśmy już na miejscu, kończymy pomału dzisiejszy odcinek. Jak już obiecałem, zrobimy dzisiaj tylko te 2 wieże ciśnień. Cak. Bum! Od razu się pojawiła. To jest szybkie budowanie. No dobra. Tym samym dziękuję wam serdecznie za uwagę. Tym samym dziękuję, że spędziliście ze mną czas. Jeżeli lubicie SnowRunnera, nie zapomnijcie zostawić lajka i zasubskrybować kanału, by nie przegapić pozostałych odcinków z tej serii. Ja wam życzę miłego dnia, trzymajcie się ciepło. Cześć!